finał pierwszego w historii pucharu w Polsce w wyścigach endurance dla amatorów. Mój protest nie został uznany. Cały sezon i wszystkie drogi prowadziły do tego wyścigu i do tego dnia. Mój protest nie został uznany. To była pierwsza myśl, z którą musiałem się zmierzyć, jak tylko dotarliśmy na obiekt, bo byłem przekonany, że się jakoś dogadam z organizatorem i że ten protest zostanie uznany, ale nie został uznany. Argumentacja, jaką usłyszałem, jest taka, że po prostu Mercedes klasy GT4 jest autem na tyle profesjonalnym, że nie ma najmniejszych szans, żeby auto tego typu jechało w klasie aut seryjnych, mimo tego, że w klasie aut seryjnych mogą jechać Porszaki GT3. Na moją niekorzyść jeszcze jakby złożyło się to, że przyjechał Porsche GT3, który był też trochę pomodyfikowany, Sławka, i ta GT3 wystartuje w finałowej rundzie. Co za tym idzie, przyjechałem na tą rundę z nadzieją walki, no ale już po tym, jak usłyszałem, że protest został oddalony, wiemy, że dzisiaj to jest wyścig o drugie miejsce, to jest wyścig o tytuł wicemistrza co najwyżej. Nie jest to wyścig najprawdopodobniej o tytuł mistrzowski, ponieważ żeby ten tytuł zdobyć, musiałby się wydarzyć cud albo coś kompletnie niemożliwego. Mercedes musiałby nie ukończyć praktycznie wyścigu, musiałby mieć jakąś awarię, która by go zdyskwalifikowała z wyścigu, czy nie pozwoliła mu ukończyć tego wyścigu. No na co szanse są bardzo marne, bo to jest świetnie przygotowany, prawie nowy samochód wyścigowy, więc nie sądzę, aby nic takiego mogło się stać. Z dobrych wiadomości na finał sezonu, co jest według mnie takie mniej logiczne, że na 4 września, kiedy była piękna pogoda, nie przyjechała stawka konkurencji się ścigać, natomiast 30 października, kiedy jest ryzyko kiepskiej pogody, kiedy rano mamy kilka stopni i jest wilgotno, przyjechała pełna stawka, także przynajmniej wiemy, że wyścig będzie ciekawy i fajny. Także z dwojga złego pomyślałem sobie, okej, no o co się ścigamy, o to się ścigamy, ale przynajmniej będą fajne wyścigi, zapowiada się fajny wyścig, pełny aut różnych. Przyjechały 2 Porszaki 944, są 2 bardzo szybkie, profesjonalne auta, jest kilka BM-ek, także przynajmniej będzie się z kim ścigać i no przynajmniej tyle, że jakby na koniec sezonu będzie ta przyjemność tych prawdziwych wyścigów, a nie jakiejś takiej kolejnej sytuacji na zasadzie nie ma z kim się ścigać. Na wyścig przyjechali ze mną Robert, Igor, Marta, pełny skład, z którym zrobiliśmy poprzednie wyścigi, dzięki czemu no wiedziałem, że jak zwykle mój pit stop, najkrótszy możliwy, to jest gdzieś tam moją rzeczą. Znowu nowe opony, żeby nie wtopić jak poprzednim razem. Przygotowani, na ostatnią chwilę jeszcze robiliśmy korektę w mapie, na wszelki wypadek obniżyliśmy odcinkę, zrobiliśmy jakby niżej lampki, którymi się zaświecają, shift light, który każe mi zmienić bieg trochę szybciej, bo po prostu na wyścigu endurance mogę sobie pozwolić, żeby kręcić niżej, a ważniejsze jest to, żeby silnik nie wywalił błędu, bo jeżeli wywaliłoby mi czeka w trakcie jazdy, no to niestety ten wyścig przegram i nie będę mógł walczyć o drugie miejsce. Na punktach na ten moment ja na 2 rundach zdobyłem 2 razy drugie miejsce, ekipa ze Stradale zdobyła pierwsze miejsce na pierwszym wyścigu. Jeżeli ukończyłbym za nimi, no to spadam pod nich, więc jeżeli chcę walczyć o tytuł wicemistrzowski, to muszę być nad nimi. Do wyścigu natomiast dołącza samochód, którego wcześniej nie było, czyli czarny Yaris GR Sławka, i ten samochód był w pewnym sensie czarnym koniem tych zawodów, bo coś, czego nauczył mnie ten sezon na wszystkich torach wyścigowych w tym roku, to, że Yaris GR to jest niesamowicie szybki samochód, niesamowita maszyna torowa i ściganie się z tym autem zawsze kończy się naprawdę jatką, zawsze kończy się takim ściganiem na pełnym ogniu. Wiedziałem, że Sławek, który jedzie tym autem, jest dość szybki. Na kwalifikacjach zrobił czas o dobre 3-4 sekundy szybszy ode mnie, więc zapowiadały się naprawdę niezłe zawody i gonienie tego samochodu. Spodziewałem się wyścigu takiego no, emocjonującego i ten wyścig nie zawiódł mnie, jeśli chodzi o tą materię. Zgodnie z przewidywaniami kwalifikacje ukończyłem na 4. miejscu w klasie Profi, to znaczy pierwszy był Mercedes GT4, drugie było Porsche GT3, na 3. miejscu był Yaris, który był po prostu szybszy.
Cała stawka finałowego wyścigu amatorskiego Pucharu Endurance, pierwszego w historii, wyjechała na asfalt i zaczęła się prawdziwa jazda. Goniłem czarnego Yarisa, ile tylko potrafiłem, ile miałem sił. Wiedziałem, że mam setup przygotowany po prostu bulletproof, niezawodny, mam obniżoną moc, wiem, że mogę tłuc po prostu do oporu. Miałem nowe opony, wszystkie nowe, świeże płyny, wychłodzony samochód tak, żeby po prostu wytrzymał maksimum. Więc wiedziałem, że mogę pozwolić sobie na to, żeby tłuc po prostu ile wlezie bez najmniejszych ograniczeń. No i tak też robiłem. Pomimo tego, że Yaris teoretycznie na okrążeniu był ode mnie szybszy nawet o 3 sekundy, co jest kompletną przepaścią, to jakby trzymając takie tempo i piłując go przez wiele okrążeń, cały czas siedząc mu na zderzaku, wiedziałem, że wcześniej czy później spuchnie, musiał spuchnąć, musiał popełnić błąd, musiał być taki moment, że coś zrobi, ewentualnie zostanie nam pit stop. Przejechaliśmy połowę wyścigu, wyczekałem go do ostatniej chwili, aż do zjazdu do pit stopu, żeby nie widział momentu, w którym zjeżdżam na pit. W ostatniej chwili zjechałem na pit stop, zrobiliśmy dokładnie tak samo jak ostatnio, perfekcyjny pit stop. Co do sekundy wyjechałem, nie tracąc ani za dużo, ani za krótko, równiutkie 2 minuty. Wyjechałem i mniej więcej okrążenie, 2 okrążenia później dostałem informację, że Yaris też zjeżdża. I team zaczął liczyć mu czas, żebym wiedział mniej więcej, gdzie jesteśmy. No, Yaris jak to auto w turbo, mały bak paliwa, musiał się dotankować. I to tankowanie kosztowało go pozycję w tym wyścigu. To była dokładnie ta przewaga, którą udało nam się zdobyć, więc przeskoczyłem nad niego. Przede mną były już tylko i wyłącznie auta klasy GT4 i Porsche GT3. Emocje, było fajnie, już czułem, że jakby prześcignąłem mojego głównego konkurenta, Timowi Stradale, który wydawało mi się, że będę z nimi się ciął cały wyścig. Jakoś bardzo szybko odpadli, bardzo szybko zwolnili, chyba nadwyrężyli opony czy coś w tym rodzaju i bardzo szybko udało mi się wyjść na bardzo duże prowadzenie przed nich, około 2 okrążeń, więc jakby kompletnie ta rzecz została już wyjęta z równania, nie musiałem się o to martwić. Wiedziałem, że podium mam praktycznie zapewnione, muszę tylko dojechać do mety. Emocje trochę opadły, jakby starałem się trzymać po prostu równe tempo. Starałem się po prostu dowieźć furę do mety i jakby no już była radocha w pewnym sensie, bo w pierwszym historycznym cyklu tytuł wicemistrza to też jest coś, prawda? No ale to nigdy nie jest to samo co tytuł mistrzowski, który był gdzieś tam moim marzeniem. Jedziemy, dostaję informację od mojego teamu, że Mercedes GT4 zjeżdża do pit stopu. Wiedzieliśmy, że w teorii jedna szansa na milion jest taka, że coś tam może się wydarzyć. I dokładnie w tym momencie dostaję informację na słuchawkach od Marty, że tankują go przy jego boksie, nie w strefie tankowania, a jest to jeden z kategorycznych przepisów związanych z bezpieczeństwem, za który można zostać wykluczonym z wyścigu. Dopytałem się, czy na pewno potwierdzili mi, że zatankowali go w boksie na oczach akurat dyrektora zawodów, na oczach Darka Krupy i wiedziałem dokładnie, co to oznacza.
zatankowanie się rozgrzanego samochodu, który zjeżdża prosto z okrążenia, jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, gdzie może dojść do, no naprawdę do czegoś strasznego. Jest bardzo wiele zasad odnośnie tego, w jaki sposób można tankować samochód podczas wyścigów, zarówno wyścigów na Mistrzostwach Polski na WSMP, analogicznie na tym wyścigu amatorskim, bo tam dokładnie są te same przepisy. Jest specjalnie wytyczone do tego miejsce, gdzie można to robić. Silnik należy wyłączyć z samochodu, na przykład wydech należy zasłonić, aby nie padła na przykład kropla paliwa na wydech. Powinno być też uziemienie, najlepiej do wydechu. Osoby tankujące powinny mieć założone ognioodporne stroje i okulary na oczach. Obok powinna być gaśnica przygotowana do użycia. Co więcej, drzwi muszą być odryglowane, otwarte, a zawodnik musi mieć rozpięte pasy. Oni popełnili bardzo, bardzo wiele błędów, ponieważ zatankowali sobie sami w boksie, przy swoim pit stopie, zatankowali sobie w koszulkach, w krótkim rękawie, zawodnik siedział w środku w aucie, zapięty wszystkie pasy. No jakby komplet możliwych błędów, jakie były wykonane, naprawdę był tutaj niepodważalny, dlatego jakby decyzja dyrektora zawodów była też oczywista, tego co z takim zawodnikiem się dzieje. No niestety dla niego, bo fajny zawodnik szybko jeździ, fajne, szybkie auto, no ale zasady są bezlitosne, to jest regulamin. Jeżeli chce się ścigać w profesjonalnych zawodach, cały twój team, który za ciebie odpowiada i za twój wynik, jest także odpowiedzialny za to, czy ten wynik dowieziesz, więc cały team musi znać regulamin, mieć go w małym palcu. My, choć ekipa przyjaciół, znajomych, pomimo tego, że robimy to tak trochę for fun, no to jednak przeczytaliśmy każdy jeden najmniejszy przecinek w regulaminie i wiedzieliśmy, że nic nas nie może tutaj zaskoczyć i że nie możemy popełnić błędu regulaminowego. Dotarło do mnie, że w tym momencie jadę po tytuł mistrzowski. Dotarło do mnie, że to jest moja chwila, że karma wraca, że wszystko, co się w życiu wydarzyło, wszystko, co się wydarzyło w tym sezonie, po prostu w tym momencie się zwróci. Gaz do ziemi i jechałem do samej mety. Dojeżdżamy do mety, to uczucie, że tego finału sezonu było naprawdę piękne, to był naprawdę piękny sezon. Piękno tego sezonu polegało właśnie na tym, że miał wszystkie smaki. Dojeżdżałem do mety tego wyścigu, myśląc o tych wszystkich doświadczeniach, które mnie spotkały w tym roku i uznaję to, co przeżyłem w tym sezonie za naprawdę najpiękniejszy, za jeden z najpiękniejszych lat mojego życia, bo to, co przeżyłem, jest po prostu moje i nikt mi tego nie zabierze. Na podium finałowego wyścigu wchodziłem po drugie miejsce, ale było wiadomo, że to drugie miejsce oznacza tytuł mistrzowski w tym sezonie. To miejsce na podium w tym momencie nie miało znaczenia, jakby znaczenie miało to, co udało mi się wywalczyć przez cały sezon walki z tym samochodem. Warto dodać, że samochód, którym ukończyłem to, jakby BMK, ja bardzo przeżywam samochody. Samochody są dla mnie rzeczą bardzo emocjonalną. Najlepsze jest to, że kupiłem ten samochód te 3 lata wcześniej.
totalnie jako takiego wojownika, żeby go po prostu zatyrać, bez żadnych oczekiwań wobec niego. Po prostu chciałem jeździć i się uczyć, ewentualnie go zgruzować gdzieś tam i kiedyś wymienić na lepszy samochód. Ten samochód okazał się najlepszą maszyną torową w moim życiu. Ten samochód dowiózł mnie po tytuł mistrzowski. Ten samochód sprawia, że z każdym rokiem jestem coraz szybszy, jestem coraz lepszym kierowcą i ten samochód na ten moment, może nie chcę użyć stwierdzenia, że ma dożywocie, ale na pewno na najbliższe sezony będzie razem ze mną, na pewno będziemy go rozwijać. Już na ten moment są plany, na przyszły rok do tego samochodu wsadzimy kompresor i na pewno idziemy o klasę wyżej się ścigać, bo chcę po prostu jeździć szybszym autem w wyższych klasach, jakby w tej klasie, w której jeżdżę, przy tej wadze tego auta już dużo nie powalczę. Natomiast muszę przyznać, że auto, które miało być totalnie budżetową, taką szlifierką do nauki, okazało się, że jednym z najwspanialszych samochodów mojego życia. Wiem dokładnie, co chcę jechać, wiem, czego nie chcę jechać, wiem, kim chcę być i to jest dla mnie najważniejsze w tym sezonie, że najważniejsze podsumowanie tego sezonu, że wiem, dokąd zmierzam i na pewno przyszły sezon będzie dla mnie, powiedzmy, będzie w nim mniej wątpliwości, ale będzie znacznie szybciej i moim celem jest jechać po prostu szybciej.